Cześć, zapraszam do kolejnego poradnika z gry Total War Warhammer 3. Tym razem porozmawiamy trochę o wampirach. Ja wybrałem osobiście Sylwanię, bo lubię walczyć z Imperium i to jest dosyć ciekawa walka. Tym bardziej, że jeśli chodzi o warunki zwycięstwa w kampanii, no to mają oni do pokonania całe Imperium i za zadanie mają zdobycie tego kawałka tutaj mapy. Jeśli widzicie, mamy 44. turą, gramy na bardzo trudnym poziomie trudności. No miasto mamy już 31 osad, no niech będzie osad. Więc dosyć dobry start. Armia mi też nie ma nawet źle. 8. siła na świecie, więc też nie jest zła. Tym bardziej, że zrobiłem sobie dosyć dobrych sojuszników dwóch tutaj. Mamy tutaj na przykład ogry, które wybiły tak naprawdę krasnoludy i trochę imperium. I drugim naszym sojusznikiem są wampiry, które albo będziemy chcieli zwasalować, no albo będzie trzeba po prostu je rozwalić, bo potrzebujemy kontrolować ten kawałek mapy cały. Tutaj widzę, że Norska też zaczęła z nami walczyć, ale już mniejsza o to. Jeśli chodzi o mechanikę wampirów, akurat Sylwania ma krwawe pocałunki. Nie pamiętam, czy wszystkie wampiry to mają, ale oni to na pewno mają. To otrzymujesz za pokonywanie niektórych przeciwników, dodatkowo za technologię i wydaje mi się, że tyle. Co to daje? Możesz dzięki temu werbować sobie członków rodziny, takiej wysokiej, i oni mają dodatkowe bonusy na przykład. Tu masz do siły armii, czyli ten zarąbiście, żeby robił sobie konnicę. Tutaj mamy zdobywanie doświadczenia, tu mamy tempo badań, to też jest bardzo dobre, bo 25% to jest bardzo dużo. Tym bardziej jeszcze tutaj można sobie levelować go bardziej. Więc jeśli chodzi o krwawe pocałunki, to jest bardzo ważne, żeby nie werbować słabych lordów, tylko od razu jakichś takich lepszych i robić im lepsze armie. Mechanika wampirów jest dosyć dobra z tego względu, że oni mogą rekrutować jakby wskrzeszenie umarłych. Czy możesz rekrutować dosyć sporo tej armii w jednej turze. I ta armia jest gotowa, żeby albo się obronić, albo od razu pokonać jakiegoś wroga. Jedynie co, jak rekrutujesz bohatera, wiadomo, musisz pamiętać, że on się nie może od razu ruszyć. Więc dopiero w następnej turze, jeśli chodzi o atak, no ale o obronę możesz od razu zrekrutować pełną armię. Jeśli chodzi o kasę, z kasą oni dosyć dobrze się trzymają. Już Ci pokażę, jak oni mają budynki. Jeśli chodzi o budynki, no oni na początku mają akurat szybkopalni, czyli mają do złota, czyli do kasy. Mamy 600 tak naprawdę na trzecim tierze budynków, to bardzo dużo. Kolejnym dobrym budynkiem to są klatki. Nie dość, że nam daje kontrolę, więc na trudniejszym poziomie trudności zyskujemy mniejszą szansę na bunt. I dosyć dobry przychód, bo nawet 500 przychodu, plus jeszcze mamy 26% za jakieś tam bonusy. Dodatkowo lokalne możliwości werbunkowe, to jest bardzo fajne, jeśli chodzi o mogiłę. Tutaj mamy rozwój, więc na początku 20 rozwoju to jest bardzo dużo. Jeśli chodzi o budynki, które wydaje mi się moim zdaniem najlepiej budować, to na pewno jest Kurhan, na pewno to jest kawaleria, czyli czarni rycerze, a potem jeśli chodzi o prowincję główną, no to wydaje mi się, że te dwa budynki tutaj, wampirze krypty i zakazana biblioteka, to są najlepsze możliwości. Dlaczego? Tutaj mamy kontrolę przychody i odblokowuje nam bohatera wampirów, a tutaj mamy tempo badań, możliwości werbunkowe, no i potem możemy odblokować skrzydlaty maszkaron, czyli bardzo mocną jednostkę latającą, potwora. No i tu mamy krwawych rycerzy, najlepszą konnicę od nich. Jeśli chodzi jeszcze o armię, otoczenie bitwy, to najlepiej jest tak naprawdę iść sobie dwoma armiami. Ja mam bardziej taką zasadę, że robię jedną taką mocniejszą armię, żeby ona się nie rozsypała na pierwszej lepszej armii. I najlepiej iść po prostu dwójkami, jeśli chodzi o podbijanie jakichś ziem. Tym bardziej, że oni tutaj mają nawet czasem wymagających wrogów. Jeśli chodzi chociażby na leśne elfy, te driady są dosyć mocne. Więc tam na przykład 2-3 armie będzie trzeba co najmniej, żeby ich tam pokonać. Jeśli chodzi na przykład o krasnoludy, z krasnoludami oni sobie bardzo dobrze radzą. Więc tam nie ma większego problemu. No i Imperium tak samo dosyć dobrze sobie radzą. Wróćmy jeszcze na chwilkę do budynków. Moim zdaniem najlepsza mechanika to tak naprawdę rozbudowa głównego miasta jak najszybciej, bo tu mamy dosyć spory dochód na budynkach. To tam budujemy, wiadomo, jeśli są jakieś budynki do kasy unikalne, to budujemy na pewno je. Na pewno budujemy mauzoleum, żeby mieć straż grobową, czy grobową straż, jak tam raz się zwał, tak zwał. Starożytną zbrojownię, żeby mieć konnicę, bo jest bardzo dobra. Dodatkową mogiłę do rozwoju, na pewno klatki do rozwoju. Jeśli chodzi o jakieś garnizony, ja osobiście, tak jak zawsze wspominam, nie buduję tego. Przebudzenie pola bitwy to jest też dosyć dobre, bo mamy koszt wskrzeszenia umarłych minus 30 plus zasięg na ruchu dla wrogich jednostek minus 15. To też jest dobry budynek. Jeśli masz slot, to warto go wybudować. Jeśli chodzi o budynki tego typu, ja osobiście nie idę w jakieś tam Banshee, czy tam przeklęte zjawy. Tak samo średnio co
gdzieś gram potworami, choć one są bardzo przydatne na pewno, chociażby te Wargeisty. No bo to są latające potwory, które mogą spokojnie sobie polecieć na tył wroga i na przykład zaatakować artylerię i zablokować ją. Tym bardziej, że szkielety mają bardzo dużo piechoty i konnicy. Więc zablokowanie artylerii to jest bardzo dobry krok. Jeśli chodzi o osady, poboczne jakieś budynki, no to wydaje mi się, że tutaj budujemy tylko klatki, ewentualnie coś do kasy dodatkowego, jeśli jest unikatowy budynek. No i wiadomo, jeszcze jakiś budynek do rozwoju, jeśli mamy slot, to warto. Tak naprawdę poboczne osady w większości w każdej rozgrywce, niezależnie czym grasz, no to służą przeważnie do kasy, ewentualnie do rozwoju, żeby jak najszybciej prowincję, znaczy stolicę sobie rozbudować, więc to jest taki dosyć ważny krok. Jeśli chodzi o bohatera, przejdźmy sobie na szybko do bohatera. W bohaterze mamy tak naprawdę dosyć fajne drzewka. Jeśli chodzi o Sylwanię, on zaczyna tak naprawdę, możemy zagrać albo Wladem, albo Izabelą. To są ci sami jakby prawie bohaterowie. I oni dodatkowo otrzymują czarodziejkę z cienia, wampira. Jeśli chodzi o nią, bardzo dobre skille to mamy podstawowy tajemny dech Melkota, czy jak to tam się zwie. Bardzo dużo zadaje damage'a, plus wahadło, to jest bardzo mocny skill. Więc na początku na pewno sobie weź te 2 skille, bo to jest najlepsze, co możesz zrobić. Więc w czarodzieju poszedłem sobie tutaj samą magię, na razie w inne za bardzo nie poszedłem, chyba że tutaj dopiero troszkę dałem. Jeśli chodzi o głównego bohatera, ja osobiście bardzo często idę w niebieskie perki na samym początku. Tym bardziej w wampirach, bo oni mają tempo uzupełnienia strat jest dosyć ważne. Tym bardziej utrzymanie armii, jeśli idziemy w bardzo dużą ilość armii, to dużo nam to da te 9%. Kolejne wyczerpanie akurat tutaj na ziemiach Imperium też często się zdarza, te wyczerpanie na tych terenach, więc to też warto sobie wziąć chociaż 1-2 punkty. No a potem najlepiej też w jakiś nagły atak, no i wiadomo dotrzeć do ostatniego, osobliwe wizje, utrzymanie plus zasięg na tym, plus koszt wskrzeszenia. Często ja robię tak, że mi się tam rozsypują te słabsze armie, więc potem sobie od razu wskrzeszam armię i uzupełniam, tak żeby mieć pełne sloty. Plus tego uzupełniania jest taki, że jak rekrutujesz jednostkę, no to ona jest automatycznie pełna, tak? Nie jest to jakaś uszkodzona jak na przykład na nurglach, tylko jest po prostu od razu cała jednostka. To jest bardzo ważne. Jeśli chodzi o samo drzewko technologii, tu jest dosyć ciekawe te drzewko, mamy tak naprawdę 4 ścieżki. Każda ścieżka do czegoś się w miarę odwołuje. Ta pierwsza ścieżka na przykład odwołuje się do szkieletów, konnicy, do tych bardzo początkowych jednostek i potem do bardziej zaawansowanych jak grobowa straż czy tam konnica, nie wiem jak oni się tam nazywali, już sprawdzimy, czarni rycerze na przykład. Więc ja na przykład na początku wziąłem sobie taką ścieżkę, tak poszedłem tymi ścieżkami. I teraz odblokowuję ścieżki do rozwoju do miasta i przychodów z miasta, więc to też wydaje mi się ciekawa ścieżka. Jeśli chodzi o potwory, no to to będzie pewnie dla mnie jedna z ostatnich ścieżek. Bardziej widzę, że tutaj Liber Necromica też jest dosyć dobre, bo tutaj gdzieś coś zauważyłem. O, zasięg ruchu na mapie kampanii i czas wsparcia w bitwie. To jest bardzo dobre, bo często się zdarzy tak, że na rozbudowanej już kampanii te jednostki będą gdzieś 2-3 koło siebie stały od przeciwnych bohaterów czy tam wrogów. Więc wtedy wsparcie minus 50 no to jest dosyć sporo. A tak jak mówiłem, potem się walczy w większości już grupami, czyli idziesz 2-3 armiami na 2-3 armie. Więc jeśli chodzi o czas do posiłków, to dużo daje do kalkulatora automatycznej walki i do zwykłej również. Tym bardziej, że jednak tymi armiami się szturmuje niż broni. Jeśli chodzi o jakieś początkowe porady, jak najlepiej sobie zagrać Sylwanią, no to podbijasz ten kawałek mapy. To jest dosyć prosty do podbicia. Potem zregać sobie trochę armię, zbuduj sobie trochę, rozbuduj sobie stolicę, żebyś najlepiej jak najszybciej grobową straż odblokował. Zrób sobie jakąś drugą armię z grobową strażą lub tą konnicą początkową z 3. tieru. To jest bardzo mocna i bardzo łatwo będzie ci podbijać te ziemię Imperium. Co dodatkowo? Technologię rozwijaj raczej wydaje mi się, że w tą pierwszą ścieżkę najlepiej jest, bo tutaj będziesz mieć do pancerza, do utrzymania jednostek, więc to jest chyba najciekawsza ścieżka rozwoju technologii na sam początek na pewno w Sylwanii. No musisz podbić tutaj Imperium, więc skupiasz się tak naprawdę na tym. Zawsze sobie znajdź jakiegoś 1-2 sojuszników, które ci osłonią na przykład dużą ilość mapy, na przykład jak u mnie ogry czy tam wampiry, bo też toczę tutaj wojnę z Bretonią, przez to, że Bretonia z Reinkaldem, czyli z Imperium Głównym, zawsze mają sojusz chyba obronny, tak mi się wydaje chociażby, bo jak zacząłem walczyć od razu z Imperium w miarę początku, no to oni automatycznie dołączyli do wojny.
Ale jeśli chodzi o Imperium, znaczy o Bretonię, tak naprawdę wampiry ich tu zablokowały i orkowie trochę, toczą z nimi wojnę, więc szczerze przyszli chyba 2 armiami do 44 tury, więc w sumie to nic. Jeśli chodzi o kolejnych bohaterów, tak naprawdę bohaterów jest 5, choć możemy liczyć 4, bo Sylwania, tak jak mówiłem, zaczyna w jednym miejscu tych 2 bohaterów. Jeśli chodzi o karawanę niebieskich róż, oni zaczynają blisko Kataju, tak naprawdę Nurgli, Ogrów, Krasnodów Chaosu, więc oni mają przerąbane, wydaje mi się, na samym początku. I bardzo łatwo mogą dostać po prostu w pierdziel, więc tego osobiście chyba najmniej bym polecał. Jeśli chodzi o Manfreda von Karsteina, on zaczyna koło Królów Grobowców, no i też Korna, Krasnoludów, Jaszczurek, więc dosyć też wymagający przeciwnicy, więc też osobiście bym nie polecał. Jeśli chodzi o Henrycha Kemmlera, on zaczyna przy Bretonii, przy Orkach, no i przy Imperium, więc też ma dosyć ciekawie, no i chyba jeszcze tam jest jedna czy tam 2 frakcje krasnoludów. Więc wydaje mi się, że jakbyś chciał sobie zacząć na samym początku, wybierz sobie po prostu Sylwanię, bo będziesz miał najłatwiej, ma też mocną armię na początku. Efekty Lorda też są dosyć dobre, bo na przykład Vlad ma coś takiego jak zasięg ruchu na kampanii. 10% to jest dużo, tym bardziej potem te perki jeszcze możesz levelować. Ma czarodziejkę na początku, plus jeszcze drugiego bohatera Izabelę i ewentualnie w drugą stronę jest ta sama zasada. Więc to wszystko, co powiedziałem Ci o wampirach, wydaje mi się jest przydatne. Dziękuję też za wsparcie, za lajki z poprzednich filmików i zapraszam do komentowania i do lajkowania kolejnych.